Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charecki i cały czas nagrywałem wideo, filmiki na temat zdrowia i metod uzdrowienia, więcej naturalnych. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat medycyny, która jest wszędzie na całym świecie. Фактично она istnieje podobnie i medycyna ludowa, i medycyna ta, która, no, można powiedzieć, kierujется państwami. Jednocześnie to jest medycyna, która jest i wszędzie, i jednakowa, i dużo jest różnicy. Dużo jest w czym. I my dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co my widzimy, jaka różnica i gdzie lepiej jest, w jakich państwach jest lepiej uzdrawiаться i medycyной nowocześniejszej, i medycyной ludowej, która przetrwała tysiące lat i którą na dzień dzisiejszy chcieli, żeby ona nie istniała. Ale niestety я лічу, że zabić tej wiedzy i tą praktyku niemożliwe. Ja taki niedobry, że nie daję konsultacji na odległości, bo liczу, że konsultacja sama jako konsultacja w rodzaju porady, jeżeli nie widzisz człowieka i dajesz pораду, wiele możliwości pomyłki. W medycynie pomyliться to można no, bardzo niedobry wynik mieć i później stracić całość reputację. Także ja zajmuję się, piszę książki, daję informację, czym, co można zrobić, ale wybór zostaje za człowiekiem. I on sam powinien zrozumieć, o co chodzi, czy to dla niego. Nie tak, że ja wymuszaję człowieka poradą zrobić to, czy inaczej. A тут wychodzi, że człowiek przeczyta książkę, zobaczyć filmik z moimi, można powiedzieć, wiedzami i już może użyć albo nie to, co ja mówię. W większości sytuacji ludzie, którzy używają mojej porady, działają oni bardzo skutecznie. Z jakiego powodu? Bo ja nie liczу to biznesem. I w ogóle to, co ja mówię faktycznie przez już więcej niż dziesiątek lat na swoim kanale, na YouTube i innych sieciach, ja nie zarabiаю żadnych pieniędzy za to. Ja to nagrywаю dlatego, żeby ludzie no, mieli możliwość uzdrowienia. No i widocznie, jak niektórzy mówią, Bóg dziękuję za to i to, co ja dalej mam wiedzy i dzielę się z wami, to więcej nie przychodzi tej wiedzy dalej do mnie, żeby ja wiele ich wam przekazywał. Ja by od siebie powiedział różnicę wśród, no, na przykład Polski, Rosji, tam Białorusi. Ja by porozmawiał troszeczkę, można powiedzieć, na Dominikanie, to, co ja widział w Chinach, w Indiach, no, na przykład, w czym ja widział różnicę. Jeżeli brać na przykład polską medycynę, я od razu powiedziałbym, i polską, i даже rosyjską, i chińską, i da wszystkie medycyny państwowe, można powiedzieć, ja powiedziałbym tak, oni pracują po jednym przepisem na dzień dzisiejszy. I one wszystkie wchodzą w Światową Organizację Zdrowia i tam już kierujące tak, jak trzeba, żeby lekarz był głównym,
пацієнт був фактично на день dzisiejszy так, żeby on wiedział, o co chodzi, swoje problemy i jemu można było wcisnąć maksymalnie różnych leków, metod i skuteczność tego wszystkiego jest, no ja powiedziałbym, czasami dobra, czasami nie, zależeć od tego, co używają. Medycyna na dzień dzisiejszy dała dużo efektów we wszystkich krajach, даже ta, która istnieje, bo wiek, w którym ludzie umierają, już powiększony. I kilka dni temu w Rosji na przykład zmarła kobieta, która żyła 124 lata. Такого вynика no, jeszcze nie było wcześniej. Chociaż w niekich książkach tam i niekich bajkach, można powiedzieć, mówili, że wcześniej ludzie realnie żyli do 500 lat. Do 500 lat. Na temat medycyny ludowej powiedziałbym wam, w czym jest różnica. Medycyna ludowa w Polsce więcej to jest naturopaty i bioenergoterapeuty, ja by tak powiedział. Jest takie kierunki i no, zielarze. Jakość tego wszystkiego, ja powiedziałbym, nie na dobrym i nie na złym poziomie. Może być dlatego, żeby to istniało. Jeżeli brać na przykład w Rosji niektóre kierunki medycyny naturalnej na tyle no, można prześladujące państwem z powodu tego, że bardzo dużo oszustwa. Mało jest ludzi, którzy naprawdę dają normalne rezultaty w uzdrowieniu dla pacjentów. Jest wiele rzeczy, które ja by no, nie radził dla używania. I na przykład Chiny. Ja był w Akademii Medycyny Ludowej w Chinach i tam uzdrawiali, ich był szpital moksoterapii i akupunktury, tak nazywał się on. I on tam robili tylko igły i moksoterapię. Moksa to piorunoterapia, można powiedzieć. No, w związku z tym, że trzeba było podać dobry wynik więcej tym ludziom, u których coś boli, oni teraz używają na akupunkturze, na igły podają prąd, elektrostymulację. Elektrostymulację, kiedy podajesz na igły, to ona zlikwidowuje układ nerwowy w tych miejscach i ból przestaje istnieć. Ludzie myślą o tym, że wszystko dobrze. Oni wyleczeni, bo już nie boli. Ale problem został się ze zdrowiem 100%, który był. I nie powiększyłeś, i nie pogorszyłeś w niektórych sytuacjach, to istnieje. Z czasem układ nerwowy naprawiaється, i ból wracaje, albo choroba powiększaється, i punkty, i układ nerwowy, który jest w tych miejscach powiększonych, to rozpoczynaje ponownie odczuwać się jeszcze z większą mocą. I тут znowu przychodzę do tych szpitali albo tych ośrodków i znowu podają te prądy, znowu zabijają układ nerwowy, żeby to nie czuć. Faktycznie to rodzaj znieczulenia, ale znieczulenie bez szансów na uzdrowienie. Mnie to nie podobało się. Такое podejście i ja nie stał no, wiele używać tego, co w Chinach na dzień dzisiejszy modlą nad tym, że to jest panacea i żeby to
niektóre używali. Jest w Chinach bardzo dobre masaże. Даже podejście do masażu, ja powiedziałbym, że istnieje inne. Jeżeli w Europie, w większości krajów Europy używają masaż, który trwa i w kierunku od pięt do głowy. Я лічу, że to szkodliwe, śmiertelnie szkodliwe, bo холестерин i różne blaszki, które jest w żyłach, to wszystko podaje z krwią w kierunku od pięt do głowy, do serca, i to wylewy zawały. Także w Chinach to idzie z innego kierunku, od głowy do pięt, kiedy wszystkie te problemy masują i zlikwidowuються. Także jest w tym troszeczkę różnica. I jest masaże bardzo dobre, tak samo masaż akupresurą, masaż punktowy, niesamowite masaże. Masaże stop niesamowite też. Ja był w różnych miastach w Chinach i tam прямо na ulicy można spotkać około dziesiątka salonów z masażem stop na przykład. To super. В готелях то якби обов'язково, як є масаж стоп, там дуже дуже таких лужків, де можна було вжити такі масажі. Także to jest praktyka, która realnie помагає і działa. Зioła. Bardzo mocno w Chinach używają zioła, ale znowu Chińczyki, które tam robią to jedno, Chińczyki, które przyjeżdżają do Europy na przykład, u mnie byli pacjenty, które przyjechali, a gdzie te zioła chińskie, gdzie тут Chińczyki, gdzie тут pokupić to wszystko, bo w te zioła dodają jeszcze prochy, narkotyki i żeby ludzie używali, byli zadowoleni, żeby im było przyjemno, ale oni cały czas jest pod wpływem środków narkotycznych. Oni też może o tym nie wiedzą. Im podoba, oni czują się lepiej. Takie mikrodozy one dodają do tych ziół. I ja liczę, że to oszustwo i niedobrze. Także trzeba uważać z różnymi ziołami chińskimi, no i innymi, kto coś tam produkuje i podaje, żeby nie było żadnych mieszanek takich narkotycznych. Na temat Indii na przykład. Ja też był kilka razy tam i w Indiach jest też oni liczą, że to bardzo znane metody od wszystkich chorób, ale no co tam używają? Znowu masaży, olejów bardzo dużo, aromatów, ale ja tego niewiele używаю z powodu tego, że aromaty, jak ja zrozumiał i z mojej praktyki, nie na wszystkich działają jednakowo. Niektórym to pomaga, a niektórym to szkodzi. U niektórych jest alergia, oni o tym nie wiedzą i тут jest problem z tym. Także jeszcze chciałbym powiedzieć, India bardzo taki biedny kraj. Chciałbym powiedzieć od siebie, masują na przykład, jeden Chińczyk masuje, a drugi masuje kieszenie. Wyciągają pieniądze wszystkie, które jest u ciebie. Także они забирают wszystko, забирают tylko połowę gdzieś, żeby człowiek nie zauważył, gdzie on zgubił. Jakby. No ciekawe, to też takie kraje. No, powiem jeszcze o Dominikanie, gdzie ja tam zastanowił się i no, z tej medycyny, która tam jest, znowu więcej tam nowocześniejszej, dużo jest takich jakby szamanów i takich ludzi, które uzdrawiają jakby naturalnymi środkami, ale to chodzi nie o Dominikanie,
to my liczymy, że dominikańcy na samej sprawie to ludzie, którzy przyjechali z Afryki. I wszystkie ich jakby wiedzy przywiezione stąd. Na Dominikanie, ja liczę, w ogóle nie zostałось żadnych miejscowych ludzi. Ich zabili faktycznie, bo oni przeciwili się temu, że przyjechali ktoś tam z innych stron i no, nie chcieli, żeby oni byli, no, kierowali tym wszystkim. Także ich trzeba było zniszczyć, żeby kierować tymi krajami. Fajna tam atmosfera, fajna, ciepła cały czas, około 30 stopni. Sama przyroda, no, jakby dobra. Jedyny problem, że teraz dużo jest środków chemicznych, które używają środ wyżywienia. Kuba bardzo biedny kraj. Tam, żeby znaleźć jakiekolwiek leki, żeby znaleźć jakiekolwiek metody uzdrowienia, naturalne albo jakie, to ja даже nie mogę wyobrazić. Ludzie zarabiają no, tam 20-30 dolarów miesięcznie. Za takie ceny, za takie pieniądze ніхто nie może nic pokupić. I na przykład w stolicy tam ja był, każdy czwarty budynek już faktycznie no, zrobił się ruiną. Pytają, dlaczego tak, o co chodzi. Oni mówią, no posłuchaj, даже gwoźdź pokupić nie ma pieniędzy. Także nie dach wyremontować, niczego nie ma szansów. Te budynki, które były wybudowane wcześniej, więcej rozwoju było, kiedy Kuba była przy kontaktach dużych z Rosją, to był самый większy rozwój, a później faktycznie tam też życie jakby zatrzymało się i bardzo ciężka sytuacja teraz. W Stanach, na ile ja wiem, ja tam w samych Stanach nie był, w Kanadzie też, ale tam bardzo mocna medycyna państwowa, można powiedzieć, i dużo ludzi, na ile ja wiem, informacja idzie, tych, kto proponuje metody naturalne, troszeczkę znikają, to też bardzo niedobry praktyk, który realnie istnieje. I o tym no, niektóre mówią głośno, niektóre boją się o tym mówić. Także, no i co? Jeszcze chciałbym zastanowić się o tym, że jest zioła, które jest zezwolone, a jest zioła, które jest zakaz na używanie. Ja naprawdę bardzo zdziwiony tym wszystkim, że ktoś kieruje tym, żeby zabronić używać jakiegokolwiek zioła. Dlaczego? Może człowiek iść spokojnie w las i nazbierać każdego zioła, które on chce. I jednocześnie jest zakaz. Jeżeli my zobaczymy, co zakazano, to faktycznie zioła, które realnie działają. I nie ma zakazu na używanie ziół realnie trujących. Dla mnie to troszeczkę ciekawe. Dlaczego realnie mocno trujące rzeczy jest zezwolone jakby, a to, co ludzie używają więcej, to wszystko jest zakazane. Тут jest u nas dzisiaj no więcej jak 20 osób i każdy z tych, kto jest, ma takie same doświadczenie, jak ja mam w swoich krajach i poza swoim krajem, gdzie człowiek mieszka. I prosiłbym podzielić się jakimikolwiek malutkimi drobiazgami ciekawymi dla tych, kto ogląda nasz program, żeby porównać to, co jest na dzień dzisiejszy w tym albo innym kraju. No ja jestem takim świetnym przykładem, bo jestem pomostem pomiędzy wschodem a zachodem. Urodziłam się w Moskwie i doskonale wiem,
jaka tam była medycyna za czasów, wiecie, w latach 70. No właściwie nie było nic. Wyjechałam tutaj do Polski i bardzo chorowałam, także mam takie dobre przykłady, jak można szybko, jak mnie babcia z Rosji stawiała po powrocie do Rosji. I 12 lat wyjechałam do Wielkiej Brytanii i troszkę poznałam ich spostrzeżenia na temat, oni to mówili, medycyna kontynentalna. Więc może zacznę od początku. Zdziwiłam się, mieszkając tutaj w Polsce, że jest taka duża różnica pomiędzy medycyną rosyjską, a właściwie taką kulturą i tradycjami, no, które przechowujemy w domu. No, na przykład ten znany syrop z cebuli, tak, na kaszel, na przeziębienia. Mój tata na przykład, tutaj nie znano tej metody, w Rosji zakładał skarpetki na noc, jeżeli go coś brało z plasterkami cebuli. Bardzo dobrze działa. Tutaj jest ta metoda nieznana. Moja babcia mnie brała na przykład w Moskwie, wrzucała do przerębla na kilka sekund. Tutaj chciałam mojej córce zafundować w Polsce. I no, wręcz mnie ostrzeżono, że może się to skończyć sądem. No, dzieciom w Polsce nawet nie wolno wchodzić do sauny. Bardzo się zdziwiłam, bo mieliśmy banie w Rosji i z babciami e, kąpałam się nago. Biliśmy się właśnie witkami brzozowymi. W ogóle brzoza dla mnie to jest bardzo sławiańskie drzewo i ma wręcz magiczne moce dla mnie i jest mega witalna. Także no, spostrzeżenia były dosyć takie piorunujące, bo myślałam, że każdy Polak zna te metody. Kiedyś na nartach prawie wybiłam sobie oko i babcia mi podała mój własny mocz. To było naturalne, urynoterapia. W Polsce no, niezbyt stosowana, nie chcą tego, jakby bardzo mało osób stosuje urynoterapię. No i ciekawym doświadczeniem był poród w Anglii. No i mierzenie na pewno centymetrem brzucha, czy płód jest prawidłowo się rozwija i nacisk na poród naturalny. Ja jako Polka naciskałam na cesarkę oczywiście, natomiast no, spostrzeżenia ich na naszą kontynentalną medycynę, no to też jest temat, myślę, że no, na pewno nie na 5 minut, ale no są to mocne spostrzeżenia, także faktycznie ta medycyna ma nas doprowadzić po prostu, tutaj lekarze, nie tak jak w Chinach, w Chinach się płaci lekarzom, no kiedy się, rozumiem, nie choruje. U nas też to powinno zostać wdrożone i wtedy byłoby wiadome, kto jest dobrym lekarzem. U nas się kontroluje i zarządza lekami. To jest moja opinia skromna. Bardzo dziękuję. U nas teraz jest Janusz z Kanady, który ma bardzo duże doświadczenie w różnych kierunkach i różnych medycynach i w różnych krajach. Bardzo proszę. Witam wszystkich. Chciałbym się podzielić tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Do jakiegoś czasu oficjalna służba medyczna była podobna w tych dwóch krajach, czyli generalnie bardzo regimentowana i generalnie nie popierająca naturalnych metod. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych się zmienia. Ja bardzo dokładnie śledzę, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Się to zmieniło, dlatego że do władzy doszedł Trump i zanim do władzy medycznej doszedł Robert Kennedy Jr., który jest właściwie zwolennikiem naturalnych metod leczenia, jest przeciwko nieuzasadnionym szczepionkom i on został osadzony na stanowisku wbrew ogromnym protestom całego przemysłu farmaceutycznego, lobby wszystkich. Ale przeszedł, został ministrem zdrowia i w tej chwili wprowadza
bardzo szybkie zmiany, jeżeli chodzi o szczepionki. On po prostu to jest prawnik, który wygrywał z koncernami farmaceutycznymi procesy, gdzie ludzie byli poszkodowani na skutek szczepionek. Jego głównym tematem to jest autyzm. On twierdzi i ma dowody na to, że w tej chwili prawie jedno z 12 czy z 13 młodych dzieci ma autyzm i powodem tego są szczepionki, które te dzieci dostają zaraz po urodzeniu. Ma przykłady, jest taki znany przykład, kiedy on podaje matkę, która miała trojaczki, które się urodziły. I te trojaczki momentalnie po dostaniu szczepionek zapadły w autyzm, co można łatwo stwierdzić medycznie. Także tam się dużo zmienia. Oczywiście tam opozycja walczy i przemysł farmaceutyczny stara się to zniszczyć, ale wygląda na to, że on idzie do przodu swoją koncepcją. I Stany się wycofują ze Światowej Organizacji Zdrowia. Stwierdzili, że to jest organizacja zupełnie bezużyteczna, nie spełnia swojej roli i działa w sposób, który jest przeciwny interesom zdrowia ludzi. Teraz ja myślałem, że podobnie będzie w Kanadzie. Kanada jest bardzo blisko Stanów, są to kraje właściwie, które żyją w symbiozie. I ostatnio moja siostra mnie odwiedziła, ona praktykuje jako lekarz w Nowej Szkocji, jakieś 2000 kilometrów od nas. Odwiedziła mnie, ja się pytam, jak tam wygląda teraz w Kanadzie, w związku z tym, że w Stany teraz idą do przodu, jeżeli chodzi o to. Ona mówi, że absolutnie nie. Izby lekarskie w Kanadzie się zaparły i powiedziały, ten tam bufon, ten głupek Kennedy nie wie, co robi. On tu chce zrujnować cały system lekarski. My będziemy utrzymywać naszą linię, czyli leki, żadnych suplementów, a jeżeli suplementy, to trzeba je zweryfikować i najlepiej to wycofać. Żadnych ziół. My będziemy swoim trybem postępować. Także tak to wygląda w tej chwili. Z tym, że ja mam nadzieję, że to nie potrwa za długo, bo jednak wpływ Stanów jest bardzo istotny. Cały świat właściwie od lat wzoruje się na Stanach. Cokolwiek się działo w Stanach, przepisy medyczne we wszystkich krajach na całym świecie, to za tym podążałem. To było CDC, to było FDA. Ostatnio Robert Kennedy wrzucił szefową CDC ze względu na jej podejście właśnie, jak on uważa, niewłaściwe do szczepionek. Tam ona walczyła, do sądu podała sprawę, wyrzucił ją i wyrzucił mnóstwo innych pracowników, którzy, jak on uważał, stoją po złej stronie, czyli po stronie przemysłu farmaceutycznego. Także prędzej czy później myślę, że to się może rozprzestrzeniać, a w Kanadzie na razie nie za bardzo, ale w Kanadzie znowu wygląda sytuacja w ten sposób, że Trump ma zamiar dołączyć Kanadę do Stanów. Także myślę, że to jest kwestia czasu, że prędzej czy później to po prostu te sprawy się wyrównają i ten powiew, przypuszczalnie też przyjdzie do Kanady. Ale jak na razie to wygląda, to służba lekarska w Kanadzie jest niesamowicie kontrolowana przez przepisy. To jest administracja, lekarz nie ma nic do robienia. Na przykład moja siostra przywiozła mi wiele ziół i ona rozumie, że zioła to jest podstawa. Ale ona mówi, ona tego nie może zastosować, bo jej zabiorą licencję. Także są przepisy, są reguły i właściwie w tej chwili służba medyczna to jest podobna do tego, jakby człowiek na przykład używał vending machine, czyli maszynę, która sprzedaje tam Pepsi-Cola czy coś, że patrzy się za symptomy i i pacjent sobie kupuje lek i bierze lek i się w ten sposób leczy. Także następny etap tego to był wycofać lekarza jako middleman, czyli pośrednik i sprzedawać ludziom leki bezpośrednio z automatów. Niech sobie wydają sobie diagnozę na podstawie AI i sami niech kupują leki. Także tak to wygląda w tej chwili. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Janusz. Ja też bardzo śledzę za informacją w Stanach, z tym, co dzieje się i bardzo był zdziwiony, że oni wycofali z tej uczestnictwa w służbie Światowej Zdrowia i bardzo zdziwiony, że do takiego stopnia to doszło.
I liczę, że naprawdę jest w tym, że ta służba zdrowia kieruje całej farmaceutyką i faktycznie zdrowiem во wszystkich państwach, chociaż jest indywidualne podejście powinno być w różnych krajach, związane z tradycjami w uzdrowieniu i wymuszać ludzi używać tylko leki bez używania naturalnych sposobów, to no, przestępstwo. Tak jak mówili teraz wcześniej, że w niektórych krajach zakazana i sauna tam i dla dzieci, i nie tylko dla dzieci, a w ogóle jest wiele metod, które nie można używać. Naturalne też zakazy, nie tylko zioła, a metody. I tak samo dochodzi do tego, że przymusowe uzdrowienie jest. Lekarz faktycznie na dzień dzisiejszy może podać do sądu, jeżeli matka nie zgodziłaś z jego podejściem uzdrowienia. To w ogóle życie człowieka i odpowiedzialność powinna być na rodzinie, a nie na to, że ktoś tam z lekarza wymyślił, że chemioterapia na przykład lepsza, czym jakiekolwiek zioło, które człowiek chce użyć. No, bardzo ciężki temat, kiedy z tym jest doświadczenie, kiedy do ciebie przychodzą ludzie, płaczą, że nie mogą nic zrobić i ich wymuszają, straszać sądem i nie tylko straszać sądem, rozumiecie, nie? I najgorsze teraz dzieje się jeszcze na świecie, w niektórych krajach byli u mnie sytuacje, kiedy człowiek mówi o tym, że z dziećmi na przykład nie można dać rady w żaden sposób. Oni teraz kierują rodzicami, straszać rodziców tym, że oskarżać ich w tym, że oni ich tam bili albo coś robili i faktycznie даже была у меня тут kobieta, która była w ośrodku psychiatrycznym wiele lat z powodu tego, że dała kłopotom swojej córki za to, że ona nie słuchała jej. No i już straciła wiele lat życia. Chociaż to normalny proces, kiedy coś trzeba zrobić z dzieckiem, jeżeli ona nie słucha. Jak ja dawał przykład po rosyjsku, to kiedy dziecko na przykład nie słucha rodziców, tak nazywaється dziecko бесится. Co to jest бесится? To szatan wchodzi w dziecko realnie i kieruje im i trzeba jakoś walczyć z tym problemem. No i ta walka teraz zakazana, żeby dzieci byli pod wpływem bardzo złych sił i żeby to nikto nie mógł z tym dać rady. Także to jest większy problem, ja liczę, że dzieci teraz jest bez ochrony. Nie można ich wyleczyć i jednocześnie nie można dać im rady, nie można w niejaki sposób faktycznie ich wоспитать, przeszkolić normalnie. Dlatego jest problemy w szkołach i w przedszkolach i w domu z dziećmi, bo oni rozumieją od dzieciństwa, że nie najważniejsi jak rodzice. To jest problem. Chciałam jeszcze dopowiedzieć pewną sprawę dosyć poważną. Jak wróciłyśmy z Anglii z moją córką, zapisałam ją do najlepszego przedszkola. I takie jest nasze straszne doświadczenie właśnie nie tylko jakby, bo tutaj rozmawiamy lekarze, a rodzice, którzy powinni chronić dziecko przed lekarzami w tym naszym świecie. Zapisałam do tego przedszkola i pani dyrektor mi w lutym zauważyła, że moja córka ściąga skarpetki. Skarpetki były poliestrowe. To przedszkole miało super murawę plastikową, taką sztuczną trawę. No i moja córka próbowała się, już teraz wiem, uziemić. Ściągała namiętnie skarpetki i coś niesamowitego się stało, czego bym się nie spodziewała nigdy po Polsce.
A mianowicie pani dyrektor założyła mi sprawę karną o narażanie dziecka po prostu, no tam już kaka to prawie ociera się o naruszenie zdrowia, o. Także to jest taka nasza, może to jest i śmieszne, natomiast byłam pierwszą, mieszkanką, w mojej miejscowości, która, no, przeszła takie piekło w sądzie. No i dało mi to do myślenia i troszkę tak, wiecie, ocknęłam się w tym momencie. Zaczęłam czytać o uziemianiu, jakie to jest ważne dla dziecka. No, dziecko, które się chciało wyciszyć, zdjąć napięcie. No i zrozumiałam, że no nie ma takich możliwości. I później dlatego się tak też no już bałam morsować z moją córką, która tam już pod 6, 8, 7 lat miała. No do sauny to bardzo rzadko chodzimy, ale no Polska się drastycznie zmieniła, dlatego ten temat jest mi bardzo bliski. Mm, bo też wychowałam się w Polsce i nie rozpoznaję tego kraju po przyjeździe, po prostu gdzieś po dekadzie, no ta nasza kultura zniknęła. Ona się zamieniła w jakąś, nie wiem, podkulturę, której ja jako matka nie akceptuję i nie rozumiem i nie chcę zrozumieć i dlatego takie ważne jest, żebyśmy przekazywali naszą wiedzę pradziadów, i odnośnie tej medycyny chińskiej zgadzam się z panem profesorem, że te leki te chińskie są za mocne. To wszystko to są trendy, ponieważ czuję sercem, nie akceptuję tych trendów i uważam, że nasze sławiańskie no, roślinne zioła, które my traktujemy po macoszemu, one wyrastają dla nas, my traktujemy jak chwasty. No, jestem ziołolubem i jadam chwasty i możliwe, że się wyleczam niechcący. Także zalecałabym powrót do natury, powrót do źródła, do spojrzenia na kamienie, zioła i naszą kulturę, tradycję wyniesioną z domu, jeszcze raz pod innym kątem, żebyśmy spojrzeli na to, skąd pochodzimy i co nam służy. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja bym chciał powiedzieć, że na przykład jeżeli przeszkolić, no, można powiedzieć, wiedzieć o używaniu ziół, to wystarczy, ja powiedziałbym, no 20, maksymalnie 30 gatunków ziół, z których można robić albo poszczególne, albo mieszanki i używać ich w rodzaju herbatek, nalewek, maści. No, wiele rodzajów można użyć, nakładów takich nawijaniu. Także faktycznie to można zastąpić wszystko apteką, która jest obok was i które was wymuszają używać leki drogie i wszystkie. Doszło do tego, że na przykład albendazol, który jest od pasożytów, od robaków, więcej znany jako Zentel w Europie tam i w Stanach. Jeżeli on kosztuje faktycznie ten albendazol tam na przykład na Dominikanie tam, czy w Rosji даже, no 1-2 dolara. Wiecie, ile kosztuje ten sam albendazol, taki sam składnik, ta sama jedna tabletka w Stanach, jak mnie powiedzieli w Kanadzie. 200 dolarów. Вы можете wyobrazić zysk od sprzedaży tylko jednego rodzaju leka. Jeszcze plus wizyta do lekarza dochodzi jakich tam 50 dolarów, no i wychodzi, że lekarz przypisuje ten lek, a koszt w 200 razy więcej, jak ono kosztuje, w 200 razy. Tak samo jeszcze chciałbym dodać, żeby ludzie, którzy słuchają mnie teraz,
Pomyśleli o tym, że ja nie proponuję odrzucić wszystkie metody medycyny, które istnieją na dzień dzisiejszy. Ja o tym nіколи не mówił i nie będę mówił dlaczego. Ten самий лек od pasożytów, ja liczę, że on był rozpracowany w czasie, kiedy była medycyna, która pracowała na korzyść ludziom, a nie na biznes. I on był wtedy rozpracowany. I ja by його do dzisiaj tak samo radził wśród wszystkich metod, które można używać, jeszcze i naturalnymi. Także trzeba kompleksowo działać i używać i leki na przykład, i środki naturalne. Wtedy to daje maksymalny efekt. Tak samo wiele metod jest, które medycyna na dzień dzisiejszy używa na korzyść ludziom, tak samo jeszcze z tych czasów, kiedy te metody były rozpracowane. Jest medycyna, która potrzebna ludziom w takich sytuacjach, kiedy jakiekolwiek wypadki, nagle jakiekolwiek problemy i szybko trzeba pomoc. Ludzie czasami programuють себе, o, ja nіколи не będę używał metod z tej państwowej medycyny, bo to niedobrze wszystko. I powiem, że niektórzy umierają z tego powodu, że oni zaprogramowali siebie na to, że to będzie nieskutecznie i oni boją się tej medycyny, nie chcieli używać, a to czasami jest ratunek. Jedyny ratunek, który może być w tej sytuacji, podane coś, co trzeba. Tak samo jest problem z niektórymi religijami. Religii, nie będę mówił nazwy, wy sami powinni wiedzieć o tym, że jest religie, które na przykład zakazali przytoczenie krwi. I ludziom trzeba na przykład zrobić jakąkolwiek operację, nie якої drobiazg jakikolwiek operować, ale w tej operacji trzeba będzie używać na przykład przytoczenia krwi. I to już rodzina i sam pacjent nie daje zgody. Nie daje zgody na to, no to jedyne, co może być, albo przeżyje, a drugie, co może być, to człowiek umrze, jeżeli on nie użyje to, co trzeba. Także u mnie też byli pacjenty, które ja mówił, że w trakcie uzdrowienia może być sytuacja, kiedy organizm będzie walczył i w ten czas potrzebna będzie dodatkowa krew. I tak było. Ja nie jest nowica, ale ja znam wiele rzeczy, które człowiek przechodzi przez takie etapy i ludzie, które mieli normalną religię, gdzie to dozwolone, to przychodzili to bez problem, a ludzie, które mieli problemy, даже они бы сами сгодились. Ведаете co? Oni sami chcieli бы uzdrowić, chcieli бы żyć. Ale rodzina, całe otoczenie, to niechaj lepiej umrze, jak nie pójdzie na to przytoczenie. A dlaczego? Bo traktowanie Biblii jest nieprawidłowym. W ten czas, kiedy była napisana Biblia, kiedy urodził się Jezus i kiedy On żył, wiele ludzi, którzy byli przy władzy, przy pieniądzach, oni chcieli żyć długo. I myśleli, że jeżeli oni będą pili krew dzieci młodych albo tylko urodzonych, to oni będą żyli dużo więcej. Wy możecie wyobrazić? Z tego powodu w Biblii było napisane, że jest zakaz używania krwi. Używania. Możecie wyobrazić, że 2000 lat temu ktoś przewidywał przytoczenie krwi.
Я myślę, że nie. Takiej metody nie istniało w całości. Także na dzień dzisiejszy traktowanie używanie krwi w Biblii to nie jest używanie przytoczenia albo coś zrobione dla ratunku człowieka jako metoda faktycznie jedyna w ten czas dla uratowania życia. Tak samo jest inne rzeczy, tak samo, które koniecznie trzeba podać i zrobić w tą chwilę, którą człowiek potrzebuje. Ale wiele ludzi z różnych powodów mogą na to zgodzić albo nie, to ich decyzje. I to faktycznie to ich kierunek, to ich życie, to ich prawo żyć albo umrzeć. Wy rozumiecie, nie? To ich prawo. Ale я лічу, że to, że zabrania sama religia takie metody, ja liczę, że to już jest przesada. Bo człowiek sam chce, a тут nie pozwala mu religia. To niedobrze. Proszę, jeszcze kto chce coś powiedzieć? Ja mam pytanie na temat masażu. Wielu masażystów twierdzi, że powinni masować na przykład nogi od stóp do góry, żeby tą limfę, to wszystko przesuwać w kierunku serca. Teraz tak, no i teoria jest taka, że to się przesuwa i to się tam przerobi, powiedzmy, w organizmie. Teraz jeżeli my robimy to odwrotnie, powiedzmy, czyli że przesuwamy wszystko w dół, pytanie jest, co się z tym dzieje? Z tymi zakrzepami, z tym wszystkim złogami, które mogą być w żyłach, jeżeli my je przesuwamy do extremities, czyli do końców kończyn na przykład. No to ja o tym mówił na początku i wiele razy ja przypominał w niektórych swoich audycjach. Ja realnie znam sytuacje, kiedy ludzie umierali po masażu, tylko никто nie mógł zrozumieć, o co chodzi. Ja to wiedział. Dlaczego? Człowiek, kiedy masujesz od nóg do góry, to wszystkie zakrzepy, które jest, one idą do serca i do głowy. To wylewy i zawały jakby gwarantowane, jeżeli jest problem w tym, że jest coś w tych żyłach u człowieka. A większość ludzi teraz mają to. Ta metoda była rozpracowana około 200 lat. Masaże takiego rodzaju kierunek byli rozpracowane około 200 lat temu. W ten czas nie było znaczenia, w jakim kierunku to robić, bo nie było cholesterinu, nie było tych problem, nie istniało fizycznie, nikt nawet nie wiedział, że to może być w ten czas. I to normalnie. Chińczyki mówią, że robić odwrotnie. I dlaczego? Że kiedy jedziesz w kierunku od głowy i do nóg, do ręk, to ty rozcieraєш to. Faktycznie ty zlikwidowujesz to. A jak ty dajesz w tym kierunku, to ono odrywaється i idzie w stronę serca. Także jest duża różnica i jest no naprawdę warto robić uwagę tym, kto robi masaż i idzie w kierunku od nóg do głowy. Ale też ja w swoim życiu też miał jakby szkolił masażystów i mnie teraz w ogóle nie podobaється brać w pracę masażystów, którzy już pracowali masażystami. Ili ich nie szkolisz, oni i tak zamykają oczy i robią to, co robili wcześniej latami. I to dla mnie jeden raz ja był na masażu i mnie to dawało uwagę, żeby nie robiło to dobrze. Mówię, teraz ja zrobię tobie i ty jeszcze raz zrobisz mnie. Dobrze, ja zrobił masaż, pokazał, jak to trzeba wykonywać. I znowu ta kobieta robi mnie masaż. 100% tak, jak bycem ja nic jej nie robił i nic nie mówił. Zamknęła oczy i robi, koniec. Także przeszkolić człowieka, który już automatycznie
robi to w ciągu wielu lat, czasami даже niemożliwe. Dlatego ja przyjmuję na przykład pracę zwykłego człowieka, szkolę go, jak trzeba robić masaż i on robi tak, jak mnie trzeba. Tak, jak ja liczę, że będzie na korzyść zdrowia. A tych, kto nie można przeszkolić, no niestety nie pracują. Kto jeszcze coś chce powiedzieć na ten temat? No to ja jeszcze powiem. No proszę. Odnośnie medycyny. Mamy dwa rodzaje w sumie medycyny, bo mamy konwencjonalną i niekonwencjonalną, do których się zaliczają wszystkie chińska, ziołowa, ajurweda, homeopatyczna, naturalna tak zwana. Ale uważam, że tak jak pan powiedział, my potrzebujemy tej medycyny konwencjonalnej, naukowej, bo jeżeli chodzi o badania, o szybkie operacje, o szybkie reakcje, jeżeli ktoś ma zawał, wylew, wypadek, to my ją potrzebujemy. Czy potrzebujemy na przykład robić badania, żebyśmy wiedzieli, co na przykład, czego nam brakuje, czego nie mamy, czego mamy za dużo, czy jest równowaga w organizmie. Uważam, że czasami, że ona też jest nam potrzebna i jest dobra. Co nie znaczy i trzeba z niej korzystać. Uważam, że medycyna ta konwencjonalna poszła bardzo, bardzo daleko, aż za daleko, bo w sumie kiedyś była normalnie dla człowieka, w tej chwili jest dla pieniądza i trzeba bardzo uważać. Mimo tego powiem, że ludzie po prostu są wygodni i nie chcą w ogóle się zastanawiać nad swoimi chorobami, leczeniem, szukaniem, czekaniem, łączeniem. Oni chcą, jak w Matrixie, białą, niebieską albo czerwoną, połknąć pastylkę i być zdrowi. Wynika to z lenistwa, może z horyzontów widzenia. I dlatego jest im łatwiej, taniej, może nawet nie taniej, bo taniej też nie jest. Ale nie możemy mówić, że ona jest nam całkiem niepotrzebna. W dzisiejszych czasach, jak ja przyjechałam do Niemiec, to ta medycyna konwencjonalna, czyli badania, jakieś komputerowa tomografia, czy dostanie się do specjalisty, nie było problemem. W tej chwili ta medycyna też kuleje. To jest duży problem. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy się sami, wiadomo, szkolili, wiedzieli, co możemy sobie, jak sobie możemy i czym pomóc, bo ta medycyna bardzo kuleje. Czekanie na niektóre badania, na niektóre po prostu konsultacje z lekarzem, żeby posłuchać. To są mądrzy lekarze, którzy jeszcze pracują dla systemu, ale mają szerokie horyzonty wiadomości tak samo, a muszą gdzieś te pieniądze zarabiać. Jeżeli oni wiedzą, że ktoś na ten temat ma pojęcie i ma wiedzę, oni też inaczej rozmawiają z tymi ludźmi, całkiem inaczej. Oni wiedzą, że ci ludzie mają, dlatego warto mieć pojęcie o sobie, o swoich, o tym, co nas dotyczy, co nas boli, co nie domaga. I warto iść przygotowanym na pewne rozmowy. Co nie znaczy, że trzeba robić to, co oni mówią. Ale terminy w tej chwili można prędzej niż ten termin dostać. Naprawdę, terminy są 8-10 miesięczne i nikogo to nie interesuje. Jest to tak od czasu tej pandemii, powiem, jest to tak wszystko w Niemczech okrojone, terminy są tak długie, że to jest aż nienormalne. Aż nienormalne. Tego kiedyś No to nie było. trzeba być jasnowidzem, żeby przewidywać, że będzie problem ze zdrowiem i zapisać siebie na badanie tam tomograficzne albo jakiekolwiek na dzień dzisiejszy.
Tak. Pani ma rację, bardzo taki no, duży temat. Tak samo i ja mówię, że medycyna ta powinna być, istnieć i trzeba nie odmawiać od niej, koniecznie, ale jest problem w tym systemie, że jest to czasami za długo i na tyle za długo, że jest choroby, diagnoza których potrzebuje realnie, możliwe даже nie miesiące, a lata. Dlatego musimy wiedzieć, jak sobie pomagać, żeby sobie po prostu, żeby ten proces zatrzymać przynajmniej, albo żeby on się nie pogłębiał, żeby się oczyszczać, żeby, tak jak Pan mówi. Chciałbym powiedzieć, jest ludzie i jest na dzień dzisiejszy, mogę powiedzieć, tu wśród tych, kto uczestniczyć. Może ktoś даже przyjeżdżał gdzieś do mnie, a даже większość tych, kto тут jest, oni używali metody, które ja opisał w książkach i w filmikach swoich, i oni uzdrowились od wiele różnych chorób, których medycyna już faktycznie powiedziała, że to jest niemożliwe. Także jest, można iść kierunkiem badania i вам powinny powiedzieć, jaki u was jest diagnoz, a diagnoz będzie, i to będzie z powodu tego, że człowiek dostał diagnoz, bo od razu z tym diagnozem człowieku zabijają duшу i шансов на uzdrowienie zero. Вы можете wyobrazić. Wcześniej medycyna była bardzo skuteczna. Dlaczego? Oni nie mieli prawa i możliwości powiedzieć diagnozu pacjentu. Oni powinni byli dbać o jego zdrowie, o jego psychikę, o możliwość każdego człowieka. Jeżeli on nie zna diagnozy, on będzie walczył do ostatniego czasu. A jak on zna, to on będzie umierał bardzo szybko. Także sama diagnoza czasami jest śmiertelnym środkiem dla tego, żeby podać jemu, jak on człowiek nie bezwładny faktycznie, psychicznie zniszczony, żeby podać jemu wszystkie leki, które on chce albo nie chce, i wszystkie metody jemu też wsadzić. Także wy teraz mówicie o diagnozie, a sama diagnoza czasami jest śmiertelna i nieskuteczna, w tym sensie, że to bardzo straszne dla człowieka na dzień dzisiejszy. Diagnoza czasami potrzebna, żeby coś wiedzieć, o jakim kierunku iść. Ale ja na dzień dzisiejszy nie potrzebuję diagnozy. Ja doszedł do stopnia, kiedy do mnie przyjeżdżają ludzie, obojętnie z której diagnozy. Я używаю kompleksową metodę dla tego, żeby człowieka w całości uzdrowić od wszystkich możliwych przyczyn i problemów. I to najważniejsze, a nie uzdrawiać to, co boli. To, co boli, czasami w ogóle nie ma kierunku, w którym trzeba iść. Na przykład, ból w kręgosłupie. Ból w kręgosłupie. O co chodzi? Ból w kręgosłupie. Wszystkie, u kogo boli kręgosłupie, nie leczać kręgosłup. A to u kobiety może być problemy z maticей, z jajnikami. У мужчины może być problema z prostatą. To może być problema z jelitami. To może być problema z nerkami. I większość sytuacji, których ja pisał, to większość tych problemów, a nie to, co będą w kręgosłupie. Ale jeżeli kto pójdzie badać kręgosłup, u niego znajdą problemy w kręgosłupie. Znajdą 100%, bo każdy ma problemy w kręgosłupie. I będą leczyli kręgosłup, no nie te organy, które potrzebne dla wyleczenia. Ja jeszcze się chciałam zapytać, dlaczego klinika na Syberii, bo ja czuję, że no właśnie już zjechałam z Anglii, jestem w Polsce, ale moje serce woła do Rosji. No i skąd ten pomysł? Jakbym się mogła dowiedzieć, byłoby fantastycznie. Pomysł był dużo wcześniej. Ja w ciągu faktycznie 10 lat, ostatnich 10 lat, wiem, że u mnie jest przeznaczenie uzdrawiać ludzi, ale nie tylko w Polsce, bo Polska jest takim krajem, który, no, można powiedzieć,
ну, nieznanym w całości. Mhm. Polska jest kraj, który wielu ludzi nie wie, że on istnieje na świecie. Tam jest ośrodek, który ja już uruchomił. Tam syn teraz pracuje, wykonuje te zawody, zabiegi, które potrzebne. I ja poszukiwał kraj, w którym można uzdrowić na innym poziomie. Jest poziom, na którym jest i więcej nie można z tego wycisnąć, można powiedzieć. Ale jest, to ja marzył o tym, dlaczego marzył. Ja jeździł po krajach i poszukiwał, gdzie czyste powietrze, gdzie jest czysta woda, gdzie, żeby była jakakolwiek mineralna, dobra woda, żeby nie sypali z góry nam nie trucizну. Такі забіги, наприклад, як дотління чоловіка. Всаджають його в капсулу і подають тлен. И можете приехать до меня и достать без капсулы тлену, или вы только захотите. Например, я был на Доминикане. Państwo, które ze wszystkich stron owijaється wiatrem z oceanu. Bardzo czyste powietrze przyfiltrowane przez ocean, ale tlenu tam mało. Вы rozumiecie, nie? Tlenu mało. A тут jest тлен. Bardzo czyste, dobra woda, powietrze i warunki, ja liczę, no, w całej Europie czujesz w powietrze zapachy tego paliwa. Rozumiecie, nie? Mało zieleni, wszystko zniszczone. Ja znajduję teraz wśród lasa. I na terenie też cały czas las. Jaki fajny. Jest zasady dla zdrowia. Czasami człowiek uzdrowiaється, żeby poprawić zdrowie, a najważniejszym, żeby jego nie tracić, trzeba profilaktycznie robić wiele rzeczy, których czasami człowiek sam nie może zrobić, albo trzeba przewodnik, trzeba kto, żeby przeszkolił, żeby nauczył i żeby kierował niektórymi procesami, które znajdujące w organizmie człowieka. Wyleczyć można faktycznie każdą chorobę, ale nie każdego człowieka. I jest no, moi pacjenty, które przyjeżdżali z najcięższymi chorobami na świecie i oni byli wyleczeni, a przyjeżdżali z taką pigułką, którą даже leczyć nie potrzebno było. I oni nie mogli nic wyleczyć, bo oni i albo nie wierzyli, albo nie chcieli, albo tak przyjeżdżają. No co, ja płacę pieniądze, uzdrawiajcie mnie. Uzdrowić człowieka może tylko sam człowiek. Ja i te metody, które my używamy, tylko dla pomocy wam. Wy kierujecie każdą komórkę waszego ciała. Ja w tym nie uczestniczę. Wy to robicie. Я только подаю за своего doświadczenia to, co ja liczę, że powinno wam pomóc. W większości sytuacji, ja bym tak сказал, powiedział, że to tak jest. I że ja używaję to, co potrzebne. Może być komuś może być niepotrzebne. Kto wie. Tak jak czasami leki mogą być добрыми, могут быть злыми. Можно dawkę używać, która pomoże, a może przedawkować i to będzie zaszkodzić. W zawodzie uzdrowiciela, lekarza, ja powiedziałbym, najgłówniejszym w życiu trzeba odczuwać, co powinien ty dać w tej sytuacji, kiedy człowiek potrzebuje. W jakiej dawce dać? Ile dni to używać? Kiedy to odstawić? Kiedy dać coś innego?
to taka nauka, takie doświadczenie powinno być. I kiedy mnie mówić przy szkole, mnie tam przez internet, jak tam uzdrawiać ludzi, я вже давно не школю нікого, бо треба на тилі практики мати, щоб то робити, а чоловік, при школі. То відчувальність повинна бути. Ви повинні порівняти сетки пацієнтів з різними долегливостями, як то робить кожна жінка того або іншого. Także jeżeli kto chce przeszkolić, to zapraszam, przyjeżdżajcie, będę szkolił tu na miejscu. Ze wszystkimi faktycznie wiedzami, które ja mam, ja mogę przeszkolić, ale nie będę szkolił tego na odległość w żaden sposób. I wiele даже filmików ja robił na temat szkolenia i zdrowia. No, to co wam buziaczki dam na odległości, wy odczuli to? No nie. Także jest wiele rzeczy, które trzeba swoimi rękami odczuć ten organizm albo zbadać, faktycznie zbadać człowieka na problemy, które on ma. Ja robił filmiki, możecie zobaczyć. Faktycznie to 5 minut pracy. 5 minut pracy. I nie trzeba czekać latami, to co my mówili dzisiaj, to co robią lekarze dzisiaj. Wcześniej zbadać człowieka setku lat temu, любий uzdrowiciel, szaman, jakby coś, i on tylko dotknie, zobaczy, zapytaje i już. Nie ma problemu, on od razu leczy. Wy widzieli, żeby psa, kto przywiózł do weterynarza i powiedzieli, nie, to z psom przyjdziesz za 2-3 miesiące. Ale pies nie powie, gdzie u jego boli. Wy rozumiecie, nie? A weterynarz od ręki dotknął, zobaczył, otworzył i już. Także to, co badają miesiącami i latami i jest tam kolejki, to w ogóle rzeczy niepotrzebne na dzień dzisiejszy w moim pojęciu. To wszystko można zrobić od ręki za 5 minut. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.